Sorry, że tak zacznę odcinek, ale mam wkurwa. Pojechałem sprawdzić oświetlenie nocne moim. Tu widzicie, u Jaskralku stoi sobie Jaskralek. Pojechałem sobie, z 15 km. Chodźmy do środka, bo nie chcę, jeszcze bluzgnę normalnie na zewnątrz, a nie chcę, żeby sąsiedzi słyszeli. Pojechałem sobie, słuchajcie, na zewnątrz, co to znaczy na zewnątrz? Chciałem do Trzebieży pojechać, tak 7 km. W jedną, 7 w drugą, taka nocna jazda, nie? No i pojechałem tam, wypakowałem rower, a dzień wcześniej, wcześniej sprawdzane, wszystko było, bo oświetlenie, wszystko działa w garażu, pięknie łączy się, załącza. Pojechałem, wyciągnąłem rower, poubierałem się, wszystko to pozapinałem, wiecie, kamerę na głowę, te sprawy. Siadam na rower, włączam, cisza. Mówię, co jest, kurde? Pyk, pyk, wszystkie po kolei kable sprawdzam, baterię, 15 razy włączam, wyłączam, wsadzam, wyciągam. No nie działa. Mówię, co jest, kurde? Spieprzył się, bateria padła. W sumie mogłem to kręcić, to by było bardzo fajne dla fanów. Wyciągam baterię, rozkręcam, bo tam w środku jest bezpiecznik. No nic, działa, wszystko sprawdzam. Wszystko sprawdzone, działa, chociaż niepotrzebnie wykręcam tą baterię, ale o tym zaraz dowiecie się dlaczego. To jest, tam siedzi Bafang, 500, no się ważne, 750, 350, BBS 02, wszystkie są takie same. Jest taka aplikacja na telefon Speed przez 3E w środku. No i właśnie przez nią, poprzez kabelek, można się połączyć ze sterownikiem silnika, omijając wyświetlacz. No i tak też uczyniłem. Mogłem to zrobić wcześniej, zanim rozkręciłem baterię i sprawdzałem bezpiecznik. No mniejsza o to. No ale wyciągnąłem, zresztą zaraz wam to pokażę. Pokażę wam, jak to sprawdzić, czy właśnie wyświetlacz padł, czy coś innego. Mam nadzieję, że to wyświetlacz. Ale wszystko na to wskazuje. No, w wielkim skrócie powiem tak, że na aplikacji Speed normalnie można się poruszać. Manetka, czujnik, pas, wszystko działa. Ale nie mogłem włączyć oświetlenia, bo w aplikacji Speed nie można włączyć oświetlenia poprzez wyświetlacz. Przynajmniej ja nie potrafię. Dobra, ale wyciągnę rower i wam pokażę, o co chodzi. Kiczorce, myślę. Bateria padła czy co? No ale jak mówię, sprawdzałem, wszystko było ok. Patrzcie. Wciskam sobie bateryjkę. Cyk, fuch. Tyk. Na 1. Walnąłbym na cycki, jakby teraz działało. No i przytrzymujemy cyk. I takie coś. Zastałem właśnie na miejscu. No nie działa. Ale patrzcie. Czekajcie, bo to patrzcie, jaki bajzel. Bo to ostatnio kolega z mojej ekipy Van Life'owej pomagał mi tu, właściwie pomagał, on robił zaprawki, bo jest lakiernikiem, dlatego zostało to wszystko tak ładnie tutaj na stole. No ten pomalowany gustownie, to imadło jest pomalowane przeze mnie, bo to malowałem klapkę do perełki, ale to są inne dzieje. Dobra, teraz wam pokażę, jak to sprawdzić. Otóż to, gdzie ten kabel jest? Potrzebny jest kabelek do kupienia w necie, który podłączamy, słuchajcie, do kabla, który idzie z wyświetlacza. O, ja mam tutaj wyciągnięty zawsze na zewnątrz, ponieważ ja lubię grzebać, o Jezus, w ustawieniach i dlatego jest na wierzchu. Podłączamy w miejsce, tu jest kabel od wyświetlacza. O, cyk, fuch, gdzie jest mój telefon? Kurwa, telefon nie wziąłem. Kurwa. O, na szybkiego podłączamy, przykładzie wyłączmy, bateria na 0, podłączamy, cyk, fuch, diodka się zapala, ale to jest może zawieść, ponieważ napięcie może być brane z telefonu, ale wiecie, wtedy się ucieszyłem, mówię, o, napięcie z baterii, no ale tak może nie być, nie? Załączamy baterię, teraz apkę Speed, już tutaj mam, proszę bardzo, i pierwsze co, czy działa sterownik, klikamy połącz. Tutaj zgadzamy się i jak widzicie, połączone bez problemu. Mówię, kiczor! I ta aplikacja ma takie wyświetlacz, gdzie tutaj sobie możemy, widzicie, punkty, no to widać w ogóle, widzicie to? Pokaż to. Widzicie pewnie. Stopnie wspomagania sobie tutaj i zobaczcie. No jest na stopień 1 i teraz manetkę nacisnę. Rower się wyrywa, działa, nie? Tak samo jest jak... Czekajcie, schowam to. O, napędzę tutaj, nie? Jak widzicie, chodzi, nie? Czyli czujnik, pas działa, wszystko działa. Czyli nie ma połączenia z wyświetlaczem, po prostu wyświetlacz padł, gówno zasrane, idę po następny, wymieniam i jeszcze dzisiaj jadę sprawdzić to oświetlenie. Mam tutaj wyświetlaczyk, tylko już nie taki. Jak zwykle nagrywam, ktoś wodę spuszcza. Standard. Tutaj mam wyświetlaczyk 750C. Tak, i tamten jest w ten sposób montowany na ten poziom, nie? No dobra, i teraz chwila prawdy. Nówka, to jest z Akubajka, kiedyś dostałem do testów i tak pozostało. Całe szczęście, że mam zapasowy. Dobra, podłączmy.
No i dobra. Załączmy baterię. Pilocik. Proszę. Działa. Czyli walnięty wyświetlacz, no jak nic. No god damn it, no. No działa. Robert też działa. Także szybko zmieniam wyświetlacz i walimy na test nocny. Zobaczyć jak będzie działać. Szkoda, bo kurczę, ten wyświetlacz miał czujnik zmierzchu i się samo światło zapalało. No właśnie, zobaczmy czy to światło zadziała. Działa. No widzicie, zapaliło się elegancko. Na wyświetlaczu też się zapaliło. Szkoda tylko, że ten wyświetlacz nie ma wyjścia USB i nie mogę ładować telefonu, choć to ładowanie w tym wyświetlaczu było do dupy. One bardziej opóźniało rozładowywanie baterii, jeżeli na przykład skorzystamy z nawigacji, no to bardzo wolno, ale zamiast rosnąć to spadało, no ale wystarczało to na parę ładnych godzin, żeby jeździć, baterii spadło może z 40%. Dobra, zmieniam to na szybko, tylko nie wiem jak tutaj się zmieszczę, powinienem się jakoś zmieścić. Ja, zrobione. Tego pilota nie mogę za mocno przykręcić, bo kurde, dobra, zresztą mniejsza o to. Dobra, tak to wygląda na chwilę obecną. Niestety musiałem pozbyć się, no to jeszcze muszę dokręcić, musiałem pozbyć się dzwonka, bo już tutaj mi się kurde nie zmieści. Coś później wymyślę. Dobra, zobaczmy czy działa. Cyk, fuch. Działa. Na całe szczęcho działa. Pozbędźmy się tej foliki. Patrzcie, jeszcze od nowości nie ściągnięta. Światełko działa. Działa, świeci do góry. Ale to zaraz sobie podregulujemy, bo to o, tak ma świecić pod nogi. O, patrzcie, tutaj mam jeszcze jedno sobie zamontowałem oświetlenie. Oprócz podstawowego mam tutaj mocowanie do latarki Armtec. Akurat tak gustownie pod spodem jest. Idziemy sprawdzić jak to się sprawdzi. Słuchajcie, a zanim pojedziemy na naszą wycieczkę, nocną wycieczkę, mam dla Was fajną promocyjkę, halloweenową promocję, którą zrobił SW Bike. Słuchajcie, zestawik 250 W z baterią. Jeżeli kupicie taki zestaw, legalny zestaw, macie ode mnie na kod rabatowy 100 euro rabatu. Tak, 100 euro rabatu. Także zachęcam. Sezon taki, wiecie, dla takich zwykłych, że tak powiem, szaraczków, nie obrażając nikogo, się skończył. Teraz jest najlepszy moment na kupno właśnie zestawów do elektryfikacji, ponieważ to są wyprzedaże. Zachęcam Was, skorzystajcie, bo 100 euro drogą nie chodzi. Link znajdziecie w opisie filmu na dole i zachęcam Was też do odwiedzenia mojej strony marcinmarcin.pl, rabaty sklepu, bo tam znajdziecie wszelkie aktualne rabaty, jak ja akurat posiadam. Między innymi też na TSDZ-a 2 w wersji B jest rabacik. Wejdźcie, zobaczcie na moją stronę i zachęcam Was, elektryfikujcie i jeździcie nawet w zimę, bo można. No to witam Was w terenie. Kamera już jest na głowie, maszyna jak widzicie stoi z boku, a ja jestem w centrum swojej wsi. Dobra, załączmy system. O, cyk, fuch, patrzcie, teraz tak. Światełka. O, działa. Trochę za mocno widzę. O! Ty, ale daje to, patrzcie. Patrzcie jak to daje. I tylne. Też całkiem spoko. Człowiek mocno widoczny jest. No i o to chodzi. Dobra, lecę. To daje radę. Na razie jeszcze Armteca nie załączyłem, bo nie ma takiej potrzeby. Patrzcie jak daje ta lampka. Kurde, luksusowo. Jakby luksusowo. Coś mi tam dzwoni. Ło! I śmiga się całkiem przyzwoicie. Zaraz tam kawałek dalej podjadę, to wjadę w las i załączymy sobie Armteca. Zobaczymy w takich ciemnościach, wiecie jak jest, bo tutaj to lampy uliczne. Coś mi tutaj hałasuje, ale chyba w tej torbie coś tam jest. Czekajcie, coś mnie denerwuje. Co to tak? O, coś tu nie gra. Wiem, co tak hałasuje. Czekajcie, tutaj se stanę. Lampkę, którą założyłem z tyłu, muszę założyć z przodu, co jest zresztą logiczne. Nie pomyślałem, powiedzmy. Idź ty fachowcu, Marcin. I to muszę przenieść po prostu naprzód, bo amortyzator wali w to, jak się w większą dziurę wjedzie. No ale widzicie, dlatego są potrzebne testy. Naprawimy to po przyjeździe, będę delikatnie jechał na razie i po prostu przeniosę to naprzód i wszystko będzie grało. Dobra, lecimy dalej. Światełka Marcin włącz. Po ciemku nie jeździmy. Dobrze. O kurde. Czekajcie, bo przegiąłem pałę. Z tym. O. Tak będzie chyba jeszcze. O.
Dzisiaj taka krótka trasa, słuchajcie, polecimy sobie na głębokie, to jest 3 km ode mnie. Piździ już niemiłosiernie, muszę komin swój odkopać. Nie wiem, gdzie go mam. Jezus, jak zimno. No i w ogóle testuję kamerę, czy w ogóle coś będzie słychać, bo w tej chwili nie nagrywam na DJ Mic, czyli zestawie bezprzewodowego mikrofonu, tylko po prostu mój eksperymentalny martwy kot przyklejony na mikrofony oryginalne DJ Osmo. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No i dobra, jesteśmy przy tym zjeździe. Załączę lampkę, jak ją tylko, kurde, znajdę. Gdzie ona jest? Tu jest. O, patrzcie. To jest lampka, która ma oświetlać mi blisko. Patrzcie, tak zgaszę, a tak zapalę. Zgaszę, zapalę. O, i zobaczymy, pojeździmy sobie tu po lesie. Jakby luksusowo, nie? Tak Marcin po terenie jeździ, zaraz urwiesz tą lampkę tym błotnikiem. Nie, ale nieźle daje ta lampka, patrzcie. Ta oryginalna bafangowska, patrzcie jak daleko. Nie wiem, czy to będzie widać, nie? Na kamerze to zawsze gorzej. Normalnie po ciemku można jechać. Nie to co kiedyś, przypomnijcie sobie, kurde, pierwsze lampki na dynamo do rowerów. Pierwsze, no, z naszego dzieciństwa. Lampeczki na dynamo, przecież to kurde ledwo świeciło. Ile tam 3 waty dawało te żaróweczki żarnikowe. To przecież to jakaś masakra była. Ale się jeździło, nie? I człowiek był zadowolony, bo nie znał nowszych technologii. I wszyscy byli szczęśliwi. Kurde, Arto na swoim kanale, na kanale Bikerator, fajny rower dostał do testowania. NGW 2 Pro chyba, czy coś takiego, nie wiem, może skaleczę teraz nazwę. No zarąbisty rowerek, składany, to chyba 20 cali na grubych kołach. Kurde, jak mi się ten rower podoba. Zazdraszcza mi to bardzo mocno. Jak ja bym chciał taki rower. Mam nadzieję, że to będzie widać. Nie no, ładnie oświetlone jest. To jest znaczy oryginalne. To jest dedykowane generalnie do Bafanga oświetlenie BBS02 pod te 2 kabelki, które wychodzą ze sterownika i wtedy światło macie włączane właśnie z pilota. Patrzcie do tyłu jak daje na czerwono. Kurde, luks. No, z tyłu jesteśmy bardzo widoczni i o to chodzi, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. A jadąc tak o takiej porze, że ciemno jest tutaj, bo jadę dokładnie tą samą trasą, którą jeździłem do pracy, w której pracowałem 5 lat. No i właśnie jeździłem na różne zmiany, bo pracowałem na 3 zmiany początkowo. A jeździłem przez cały rok rowerem. Zima, lato, jesień, wiosna. Kurde, no ja dlaczego jeździłem? Nie dla oszczędności jakichś. Mówię, jak blisko miałem samochody 2 w domu. Zawsze mogłem samochodem jechać, ale po prostu ja to lubię. Ja to no kocham. Też bym nie przesadził, jakbym tak stwierdził. Lubię po prostu jeździć rowerem elektrycznym i dlatego jeździłem na okrągło cały rok. Nieraz się wywaliłem jeżdżąc zimą w śniegu, na lodzie gdzieś tam. Nie zraziło mnie to. Raz się tak kameralnie wywaliłem zaraz pod pracą. Ledwo wyjechałem z pracy. Zjechałem na dół, gdzie pełno ludzi, 2 przystanki, pełno ludzi stoi. I Marcel, kurde, skręcił w prawo na krawężnik. I w momencie, gdy skręciłem w prawo, zobaczyłem ten krawężnik przez ułamek sekundy, pomyślałem, co ty kurde robisz? No i sekundę później był poślizg na krawężniku przednim kołem do przodu, Marcin w prawo, jebut, wszyscy się na mnie patrzą. Szybko wstałem, obolały, czerwony jak burak, siadłem na rower i pojechałem dalej. No i przypomina mi się właśnie taki czas, jak teraz właśnie jadę, jakbym do pracy jechał. Kurde, fajnie. Znaczy fajnie, że się jechało, bo chociaż w pracy też było fajnie. Początkowo była bardzo fajna moja robota. Bardzo lubiłem do niej jeździć, praktycznie czułem się tam jak w domu. No, a później wiecie, przyszli inni ludzie, bo ludzie się rotują w pracy. No i wyszło jak wyszło. Atmosfera się popieprzyła, także z pracy, do której chodziłem z miłą chęcią, z przyjemnością, do ludzi, których lubiłem, zacząłem chodzić z musu, że muszę chodzić do pracy. A to nie tędy droga i to nie była moja ścieżka życia. I musiałem sobie odpuścić, ale to jest temat na inny odcinek. Dużo by mówić. A my tymczasem zbliżamy się do głębokiego. W ogóle wam powiem, że to ta próba nagrania tego odcinka to jest 3. próba, za którą udało mi się cokolwiek nakręcić. Pierwsza próba odbyła się wczoraj. Pojechałem o godzinie 18. Padał deszcz, choć miało tam przelotnie padać, no to mówię jadę. Poczekam sobie najwyżej w lesie, aż przestanie padać i pojadę. Pojechałem. Siedzę pół godziny, godzina, 1,5 godziny leję. Mówię, nie, bez sensu, kurde, wracam. Słuchajcie, dojechałem, bo ja odjechałem od chaty 16 km. Dojechałem do Polic, do takiego miasta większego, które leży koło mnie. Mówię, co jest, kurde? Tu w ogóle nie pada.
No i dojechałem później do domu, tam suche drogi, nie? Pytam się żony, padało? Ona mówi, no przelotnie, padało z 2 godziny temu, może tak przesadziła trochę, nie? Bo z 1,5 było. Ja mówię, no kurwa mać. To ja siedzę w lesie 1,5 godziny, czekam aż ten deszcz przestanie padać, a to w ogóle nie padało, nie? No i wróciłem do domu, nie nakręcając kompletnie nic i podjąłem próbę dzisiaj. No i druga próba właśnie była, co wam już wcześniej mówiłem, że pojechałem i kurde, wyciągnąłem rower, a on nie działa, nie? No to dawaj z powrotem, przecież nie, mógłbym jechać na tym, jak mówiłem, na tym telefonie tam podłączonym pod sterownik, ale no kurde, nie mogłem włączyć oświetlenia, a to był główny temat mojego odcinka. Jesteśmy na Głębokim. Rondo totalnie spierniczone przez projektantów. Wiecie, jaki tu jest korek od Pilichowa, czyli tam, gdzie ja mieszkam, do Głębokiego? No właśnie, taki jest korek. Od Pilichowa do Głębokiego. Ponad 3 km przez pieszych, zwłaszcza w lato. Piesi, jak tu chodzą, ci mają pierwszeństwo. Takie wąskie gardło tu zrobili, że ja pierdzielę. Tu powinno być sterowanie światłami, tak jak było kiedyś i nigdy korków nie było. Tu sobie polecimy dookoła tej Rusałki. Tu takie małe jeziorko jest. O, drugie oświetlenie zapalone. Ja do pracy jeździłem różnymi drogami, tą drogą też jeździłem, to chociaż trochę dalej to było. Wiecie, jak ktoś kocha, co sprawia mu przyjemność robi, generalnie robi coś, co sprawia mu przyjemność, to będzie robił dłużej, nie? I dłużej, jak najdłużej. Ile razy samochodem gdzieś jadę do sklepu, choć mam bliżej do jakiegoś sklepu, to jadę sobie dookoła, bez korków. Raz, że mijam korki, a drugi raz, że dłużej siedzę za kierownicą, co bardzo lubię. O, zobaczcie, jak fajnie widać. Ta mi świeci pod nogi, tak można powiedzieć blisko, a ta do dali, że z daleka widzę, gdzie można sobie pojechać, i można sobie po lesie śmigać, jest zajebiście. Właśnie, dzieciakom rzuciłem temat, słuchajcie, może pojedziemy sobie na nocne jazdy w lesie. One bardzo chętnie, tak. Dla mnie jak znalazł, także spodziewajcie się filmu z wyjazdu, może nie nocnego, tylko po ciemku. Tu jeszcze chciałem wam pokazać, to był taki taras jakiś widokowy, ale kurde, cholera. Widzę, że tu coś... No nie, no jest jakiś taki, ale się, kurde, patrzcie jak się przewraca, kurde. Masakra. O, jest ławeczka. Dobra, napiję się i wracam z powrotem. Ale zimno już się robi. Mamy teraz 4 stopnie, a w piątek ma być 1. A wyjeżdżam na Van Life'a znowu z moją ekipą, bo jak muszę wam powiedzieć, że stworzyliśmy taką ekipę zalążek generalnie. Nazywa się Van Life Ekipa. Na razie tak roboczo. Ale myślę, że tak zostanie, bo jest fajna nazwa. Jest nas na razie niewielu, ale jesteśmy bardzo zżytą grupą i praktycznie jeździmy co 2 tygodnie teraz. I właśnie jutro jedziemy sobie na taki spot, nasze ulubione miejsce. Będzie kociołkowanie, fajna sprawa. Także jakby ktoś był chętny dołączyć do naszej ekipy, jesteśmy otwarci. Link znajdziecie do grupy facebookowej w opisie filmu. Fajna atmosfera, fajni ludzie. Ja jadę teraz z 3 córkami. No i właśnie ma być 1 stopień. Mam ogrzewanko w samochodzie, więc to mi tam nie szkodzi. Nie ma co szybko jechać, bo piździ w ryja. Pizga złem! W grudniu też organizujemy spotkanie, tak zwane Winter Edition. I też będzie bardzo fajne. Ognicho, kiełbacha, jakiś kurde jakiś kociołek pewnie też. No, alko oczywiście, będzie zajebiście. Coś obciera, kurde, no. Irytuje mnie to, pewnie ta tarcza. Ja strasznie nie lubię, jak mi w rowerze coś kwika, piska, popiskuje. U mnie musi chodzić wszystko perfekto, bo mnie to drażni po prostu. Jezu, jak mi w ryja zimno. Nie wiem, trzeba się lepiej już ubierać, bo to nie ma co. I z tego, co tak odsłuchiwałem teraz kamerę, jak sobie stanąłem, to mówię, kurde, całkiem dobrze słychać. Chyba nie ma trzasków wiatru, jak jadę, na pędu powietrza. Czyli te moje martwe koty się sprawdziły. Po prostu przykleiłem martwego kota do kamerki w miejscu mikrofonów i zdaje to, kurde, egzamin. Nie wiem, czemu nie robią tego tak fabrycznie. Dobra, już was nie będę zanudzał. Wracam, zaraz tutaj samochód mam niedaleko. No miało być inaczej, miałem jechać sobie na wycieczkę, nocną wycieczkę do Trzebieży. Tam sobie pojeździć, zobaczyć, jak to w nocy wygląda. Wracam do domu, jakiegoś browara się napiję. Na rozgrzewkę, tak, na rozgrzewkę, Marcin, zimnego browara z lodówki. A jak, kurde. No i dojeżdżam do swojej miejscówki startowej. Za rogu wyłoni się perła, ja już ją widzę. No i tyle. Tyle z tej jazdy. Jak wam się podobało to oświetlenie? Bo mi bardzo fajnie. Oczywiście na kamerze wygląda to troszeczkę gorzej, że jest ciemniej. Ale wierzcie mi, naprawdę jest jasne i to oświetlenie jest bardzo, bardzo fajne. Jesteśmy dobrze widoczni i fajnie to współgra właśnie z tym wyświetlaczem. No a jak widzieliście,
Wyświetlacz ten mi padł, jeszcze go sprawdzę, zobaczę co z nim się stało. Jest to wyświetlacz 850C, uważam, że jeden z lepszych wyświetlaczy. Właśnie ma ten czujnik zmierzchu i te inne, ma fajne funkcje w ogóle. Ale widzicie, nigdy nie wiadomo gdzie, kiedy, o której porze coś się spierniczy. Prawo Murphy'ego, jak nic. Nic nie zapowiadało, że ma się stać, co się stało, że się właśnie popsuł. Nigdy nie był uderzony. Nigdy na nim nie stawiałem, tak jak wiecie, robię się do góry nogami, odwraca czasami, bo czy dętkę złapie albo coś takiego. Nie, on nigdy nie był oparty, nigdy nie był uderzony. Tu, dosłownie niedawno, naprawiłem to oświetlenie, bo pamiętacie na jednym z poprzednich filmów, nie chciało mi tam działać. Po prostu rozprułem te kable, udało się. Ja tam po prostu wsunąłem i zaizolowałem, to się po prostu rozsunęło. Konektor wyszedł, po prostu nie działało, więc to kable poobcinałem, polutowałem, ładnie zabezpieczyłem wszystko. I tu w garażu sobie sprawdzałem, czy to działa. Jak widzieliście, znaczy nie, wy nie widzieliście, bo ja sobie to sprawdzałem po naprawie zaraz. Wszystko ładnie działało, wszystko tego. No to odłączyłem baterię, schowałem i tyle. I teraz zapakowałem, pojechałem. Kaput. Nie wiem, czy tutaj może sam przycisk po prostu nie daje sygnału. No wszystko to wymaga, to jest kwestia sprawdzenia i to sprawdzę sobie. Nie ma z tym żadnego problemu. Dobra. Trochę ten odcinek pewnie przydługi, więc skończę i jak Wam się podoba ta lampka, to w opisie filmu znajdziecie link do mojej strony marcinmarcin.pl. Ciekawe linki, tam macie odnośnik i tam macie listę w ogóle odnośników, rzeczy, które Wam polecam, sprzedawców z AliExpress głównie i między innymi będzie to właśnie oświetlenie dedykowane do Bafanga. Ja szczerze polecam, bo naprawdę widoczność jest dla mnie zajebista. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego.